Hej, jestem Maciejem, firma Eonea, opowiadam o Data Loss Prevention. Dzisiaj pokażę, jak zainstalować tudzież zaktualizować TrueNASa do wersji 25.04 Functooth aktualnej na maj 2025 roku. Troszkę później opowiem, dlaczego instalacja i aktualizacja to dokładnie ten sam proces. Po zainstalowaniu pokażę, jak dostać TrueNASa w najnowszej wersji z gotowymi do użytku aplikacjami, gotowym do działania serwerem plików z Dockerem na pokładzie. Opowiem trochę więcej i pokażę, jak to zrobić, ale najpierw fragment sponsorowany. Jeśli potrzebujecie naszego wsparcia w projektowaniu, wdrażaniu lub utrzymaniu infrastruktury związanej z wirtualizacją, zdalnym dostępem lub pamięcią masową TrueNAS, to zapraszamy do kontaktu. Jeśli nie potrzebujecie naszego wsparcia, a podoba Wam się to, co robimy, to lajkujcie, subskrybujcie, sami wiecie. A teraz do kontentu. Zanim się zabierzemy do roboty, tylko z kronikarskiego obowiązku wspomnę, że w wersji 25.04 mamy nowe funkcjonalności takie jak dodanie obsługi Fiber Channel, niestety tylko w wersji Enterprise. Mamy również powiązanie kluczy API z użytkownikami, co może być ważne w wypadku automatyzacji, żeby można było na przykład ograniczyć prawa poszczególnego klucza do praw danego użytkownika. Również wprowadzono wsparcie dla Xcopy przez iSCSI. Jeżeli wy wykorzystujecie Xcopy, to w takich zasobach powinno kopiowanie działać dużo efektywniej. Ostatnia rzecz, którą przygotowałem, to jest, mamy włączone już Fast Deduplication. Mieliśmy ostatnio to w wersji testowej. Na chwilę obecną wygląda, że jest już wersja produkcyjna. Świadomie na tą chwilę pomijam sprawę, z jakiej wersji do jakiej wersji będziemy aktualizować, czy w ogóle możemy to zrobić i jakie dodatkowe czynności musimy zrobić. W tym materiale skupimy się tylko na samej aktualizacji czy też instalacji, ponieważ jest to ten sam proces, ponieważ jeżeli w TrueNASie przeskakujemy z wersji na wersji kolejne, to wystarczy po prostu zrobić aktualizację, w tle zrobi się wszystko samo. Natomiast jeżeli robimy coś takiego jak aktualizacja z Core do Scale'a w tym momencie lub zaczynamy przeskakiwać wersję, no to w tym momencie już wskazana jest opcja taka, że zamiast aktualizacji robimy po prostu nową instalację przez ISO. To tyle tytułem wstępu do roboty. Zaczynamy oczywiście od ściągnięcia najnowszej wersji TrueNASa. Wchodzimy na stronę truenas.com, get TrueNAS, download TrueNAS Community Edition. Od dłuższej chwili, w zasadzie od aktualnej wersji, mamy dwie wersje TrueNASa. Jedna to jest Community Edition, a druga Enterprise. Jeżeli nie macie do dyspozycji oryginalnego sprzętu TrueNASa, wówczas pozostaje tylko TrueNAS Community Edition i raczej tego właśnie chcecie. W związku z czym klikamy TrueNAS Community Edition i zostaje nam przedstawiony właśnie Functooth. I tutaj już mamy Community Edition. Robimy download, pobieramy troszeczkę informacji, zostawiamy do siebie maila albo dziękujemy i ściągamy. W tym momencie leci to sobie ściąganie w tle. W moim wypadku ja już to miałem zainstalowane. Załóżmy, że moją opcją będzie upgrade. Powiem, w którym momencie to się różni. Czyli na razie, jeżeli to jest upgrade, to musimy zrobić backup ostatniej wersji. System, General Settings, Download File. Zaznaczamy, że chcemy wyeksportować hasło i w tym momencie ściąga nam się plik z kopią. Super. Teraz wyłączamy naszego TrueNASa. To jest wirtualna maszyna na XCPNG i na nim będziemy przeprowadzać nasze testy. On się w tym momencie wyłączy. Musimy
podpiąć mu ten dysk. W waszym wypadku albo będzie to również wrzucenie do wirtualizatora, choć to jest głównie do zabawy. Prawdopodobnie nagracie to sobie na jakieś USB, będzie trzeba to wsadzić do komputera. I w tym momencie, jeżeli ja już mam podpięte to w cudzysłowie USB do komputera, w tym wypadku do wirtualnej maszyny, klikam Recovery Start, żeby wymusić start z USB. No i w tym momencie mamy do czynienia z naszym komputerem. Tak to wygląda. Zaczynamy. TrueNAS, Scale, instalacja. Naciskamy Enter. On po drodze zacznie robić sobie parę rzeczy. Możemy podejrzeć w statystykach, co się tu zaraz jakiś procesor zacznie pracować, różne rzeczy dziwne w tle się będą wydarzały. To potrwa dłuższą chwilę, zanim on się tu przygotuje do pracy. Teraz pozostaje nam wskazać, co chcemy zrobić. Albo upgrade, albo install, albo reboot, shutdown system. My chcemy zrobić upgrade lub install i nieważne w tym momencie, czy zupełnie świeżą wersję instalujemy, czy robimy upgrade, cały czas robimy tak samo. I tutaj pułapka. Uwaga. Tutaj widzimy 6 dysków. Zwróćmy uwagę, że mamy dwa pule. Jeden to jest test pool, na którym są bądź też były dane. Jeżeli to jest czysty komputer, to tego nie będzie, natomiast jak robimy upgrade, trzeba uważać. Chcemy nadpisać dane tylko na dysku lub dyskach, które mają na sobie tego boot poola, czyli dysk systemowy. I tutaj ciekawostka, instalacja, upgrade lub żadna z tych dwóch rzeczy nie naruszy, nie dotknie nam danych na poolu z danymi. Cokolwiek teraz się wydarzy, cokolwiek będziemy robili, czy instalowali, czy robili upgrade, on dotknie tylko tych boot pooli. W najgorszym wypadku, co się może zdarzyć, to możemy zawsze te 3 w tym wypadku dyski wyjąć, gdziekolwiek indziej podpiąć i zamontować ten pool. Uczulam, że TrueNAS nie dotknie dysków z danymi. Także to jest zawsze ten pozytywny aspekt, że cokolwiek się wydarzy, dyski z danymi pozostaną niedotknięte. On tutaj nas uprzedza, że wymarze wszystko, co było na dyskach, które zaznaczyliśmy. To było dosyć intuicyjne, ponieważ jest to nadpisanie świeżej instalacji. I teraz Administrative User. Od jakiegoś czasu TrueNAS wymusza, domyślnie był to root, tutaj TrueNAS wymusza na TrueNAS admin ze względów bezpieczeństwa. To jest raczej dobry pomysł, żeby administracyjny użytkownik troszeczkę inaczej się nazywał, żebyśmy nie pracowali standardowo na użytkowniku roota. W związku z czym zostawiamy nasz administracyjny użytkownik, będzie TrueNAS admin. Zostajemy poproszeni o hasło. 2 razy takie samo, oczywiście. Czy pozwalamy na FIBOT? Tak. I to byłoby w zasadzie na tyle, jeżeli chodzi o jakąkolwiek skomplikowanie instalacji. Dalej się sprawa po prostu potoczy. Mamy informację, że instalacja odbyła się z sukcesem. Dodam tylko, że wskazałem 2 dyski na boot pool ze względów na redundancję, żeby były w mirrorze. Normalnie może być to 1 dysk, niczemu to nie przeszkadza. Natomiast w serwerach produkcyjnych zdecydowanie to powinny być 2 dyski. Jeżeli chodzi o adresację, powinna zostać, naciskamy Enter. Robimy reboot system. Jeżeli chodzi o adresację IP, zostanie ona nadana z naszego serwera DHCP, czy routera, czy cokolwiek automatycznie zostanie pobrana. Jeżeli nie mamy takiego, musimy to zrobić ręcznie. Musimy w takim wypadku ręcznie nadać adres IP. On się za chwilę uruchomi. Po restarcie możemy tutaj zobaczyć, na jakim adresie IP możemy się na niego dostać. Możemy na niego wejść. I tak jak tutaj wspominaliśmy, jest to adres, który tutaj widzimy. Wystarczy się na niego zalogować. Użytkownik TrueNAS admin. I
jeżeli instalujecie nową instancję, to voilà, mamy gotowe, wszystko działa, całkiem nówka 25.04, proszę bardzo. Jeżeli natomiast jeżeli aktualizujecie, to jeszcze pozostała jedna rzecz, bo zwróćcie uwagę, tutaj w storage'u nie mamy nic, w aplikacjach nie mamy nic, jest to świeżynka instalacja. Co teraz zrobimy? System, General, Management, Upload File, znajdziemy ostatni plik, wybieramy wygenerowaną wcześniej konfigurację, znaczy nasz backup, robimy upload, on musi to wszystko wrzucić, jeżeli jest to migracja, musi porobić w tle kilka rzeczy, zrestartuje się i powinniśmy mieć naszą instalację z kopii konfiguracji. Automatycznie po wgraniu konfiguracji będzie się chciał zrestartować. Robi to w tym momencie. Możemy to podejrzeć na naszym monitorze. On się teraz uruchamia. No i super. Ponownie się uruchomił. Jak widać, jest na tym samym adresie IP. Wróćmy do strony logowania. Trunas admin. Tutaj zwracam uwagę, że w tym momencie będzie nas obowiązywało to nie to hasło, które nadaliśmy podczas instalacji, ale to hasło, które mieliśmy w poprzedniej instalacji, ponieważ wszystkie ustawienia, włącznie z użytkownikami, zostały przywrócone z pliku, który wgraliśmy. I po zalogowaniu możemy zobaczyć, że widzimy pulę, widzimy jakieś aplikacje, które tu wcześniej przypadkowo nieomalże zainstalowałem. Tak to wygląda, nie jest to nic skomplikowanego, także jak widać dane na dyskach z danymi nie zostają naruszone przy instalacji czy przy aktualizacji, także w najgorszym wypadku, jeżeli aktualizacja się nie powiedzie, to naprawdę jedno, co pozostaje nam zrobić, to wgrać poprzednią wersję systemu i po prostu przywrócić konfigurację. Nic strasznego. To tyle. Dzięki. Dzięki, że zostaliście do końca. Pamiętajcie, że jeżeli potrzebujecie naszego wsparcia w projektowaniu, wdrażaniu lub utrzymaniu infrastruktury związanej z wirtualizacją, zdalnym dostępem lub pamięcią masową TrueNAS, to zapraszamy do kontaktu. Jeśli jednak nie potrzebujecie naszego wsparcia, a podoba Wam się to, co robimy, to lajkujcie, subskrybujcie, sami wiecie. Tymczasem zapraszam do obejrzenia innych materiałów lub być może do zobaczenia później. Dzięki, hej!